Opowiem wam bajkę na faktach autentycznych. Pewnego dnia pod jednym z filmików z teoriami BTS pojawił się komentarz. A w tym komentarzu pytanie: kim jest Abraxas? Napisałam od razu do Ann, bo sprawa wydawała się poważna, a ona na to: 8. członkiem. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo miała rację. Przed obejrzeniem zapoznaj się z treścią opisu, który zawiera wskazania, przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych, a także informacje dotyczące stosowania teorii we własnym życiu lub skonsultuj się z Army lub Buffalo, ponieważ każda teoria niewłaściwie odebrana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu psychicznemu. Jeżeli ktoś z Was używa Twittera, na pewno spotkał się z tak popularnym hashtagiem jak Remember the 8th Member, a jeżeli klikniecie na ten hashtag, wtedy dopiero zaczyna się jazda. Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby BTS miało 8 członków? Zdania są podzielone. Jedni mówią, że nie byłoby wtedy BTS, a inni mówią, że byłoby BTS, ponieważ świat znałby kuloodporną 8. A co jeżeli to prawda? Istnieje wiele dowodów na istnienie 8 członka, ale zacznijmy od podstaw. Jak wszyscy wiemy, koreańska nazwa Bangtan Sonyeondan jest skrócona do 3 literek BTS. I to BTS wymawiane jest po angielsku, więc jeżeli zapiszemy to BTS jeszcze bardziej po angielsku jako BTS, mamy tutaj 3 literki plus 3 literki plus 2 literki, razem daje 8. Przypadek? Nie sądzę. Jak się okazuje, 8 członek był obecny w BTS od zawsze, ponieważ zespół w zamyśle miał zadebiutować w 8. I nawet jeżeli teraz widzimy ich w 7, to zdjęcia nie kłamią, bo zawsze ten 8 członek jest gdzieś obecny, a BTS daje nam coraz więcej wskazówek, żebyśmy w końcu do tego sami doszli. Być może też cała ta teoria o śmierci Jina była jedną wielką bójdą, była zmyślona i nie chodzi tutaj o dosłowną śmierć Jina, a wręcz przeciwnie, może to 8 członek odszedł, a Jin po prostu przeżył to najbardziej. Oczywiście też białe lilie nie są tutaj przypadkowe i tak jak już mówiłam, jak wspominałam w wielu filmikach z teoriami, bo to już jest 17. część teorii BTS, białe lilie są wykorzystywane w tworzeniu wieńców pogrzebowych, więc to będzie symbolizować właśnie tą utratę 8 członka. Zauważyliście kiedykolwiek, że na grupowych zdjęciach Bangtanów jakby kogoś brakuje? Zawsze ustawiają się w taki sposób, jakby była ich 8, czy są to wywiady, wyjazdy, sesje, teledyski, czy making of do teledysków, czy nawet choreografia. Zawsze tam gdzieś jest to miejsce na 8 członka. To nie może być przypadek. Już w 2013 roku dostaliśmy ogromną wskazówkę, pierwszą ogromną wskazówkę i przyjrzyjmy się teraz okładce płyty Oh Are You Late To. Ta 8 nie znalazła się tam przez przypadek. Faktem jest, że BTS miało mieć pierwotnie 8 członków i lista artystów, którzy mieli zadebiutować z BTS, ale im się to nie udało lub po prostu odeszli, jest ogólnie dostępna w internecie i wiadoma, tak samo jak wiadome jest to, że Jin miał być w EXO. I może to o to chodzi w tych wszystkich teoriach, może te teorie nie istnieją, może BTS próbuje obwieścić finalne przejście Jina do EXO, być może Jin po prostu ma być kartą przetargową na ostateczne pogodzenie EXO-L i ARMY. Ale wróćmy do 8 członka, a nawet do wszystkich potencjalnych 8 członków. Po pierwsze Supreme Boy, który był w oryginalnym składzie BTS, ale odszedł tuż przed debiutem i co prawda dalej pracuje dla Big Hit, ale jako producent i nawet pomógł Siudze i Rapmonowi w kilku piosenkach. Więc biorąc pod uwagę fakt, że on faktycznie był w składzie BTS i miał z nimi zadebiutować i był tym 8 członkiem, hashtag Remember the 8th Member nabiera sensu. Słyszeliście kiedyś o DNH, zwanym także Denamhyup? Jest to grupa raperów, do której należał Supreme Boy i kilku innych 8 członków, którzy trenowali z początku po to, żeby zadebiutować z BTS. W DNH było 3 8 członków, Eleven, który niestety odszedł, Kido, który zdecydował się odejść do Top Dog, ale z tej grupy także odszedł w 2015 roku i oczywiście Supreme Boy. A skoro już mówimy o grupie Top Dog, to także Atom był trainee BTS, tak samo jak Suwon z Boys Republic oraz Iron, o którym ostatnio było bardzo głośno w mediach. Jak widzicie, BTS faktycznie miało mieć 8 członków, szczególnie patrząc na fakt, że Supreme Boy odszedł tuż przed debiutem, ale być może powinniśmy spojrzeć na to z troszeczkę innej strony. Może nie chodzi o to, że BTS miało lub powinno mieć 8 członków. Pamiętacie filmik BTS Begins, o którym już kilka razy wspominałam w teoriach? Jin miał tam w uchu słuchawkę, podobnie jak w swoim krótkim filmie Awake i być może był on w kontakcie z 8 członkiem. Może wcale tutaj nie chodzi o odejście lub śmierć tego 8 członka. Może chodzi po prostu o to, że 8 członek dopiero będzie w BTS. Nie to, że był, jest, tylko po prostu będzie BTS, a oni dają nam coraz więcej wskazówek, żebyśmy mogli do tego dojść. Lub żeby ARMY nie dostały zawału, ponieważ to nagle spadnie na nich jak bomba. Pytanie brzmi, czy ARMY zaakceptowałoby 8 członka? Otóż BTS
już to zrobiło. W teledysku do Fire czarna postać ewidentnie symbolizuje 8. członka, a Suga ściska jej dłoń, żeby powitać nową osobę w grupie. Ta czarna postać za chwilę płonie tylko i wyłącznie dlatego, że zakończył się pewien etap w jej życiu. Pamiętacie serię Short Films? Pamiętacie filmik Jungkooka? To już wtedy był znak. Begin, czyli początek. Początek przyzwyczajania armii, że jest ktoś jeszcze. Mało tego, wtedy Jungkook namalował portret, namalował obraz. I nie był to Demian, nie był to Sinclair, był to 8. członek i zarazem największa wskazówka, jaką dostaliśmy. Co prawda osoba na portrecie jest podobna zarówno do Jungkooka, jak i do Sugi, a może to oznaczać jedno. Co jeżeli Suga i Jungkook to rodzeństwo? Być może właśnie ten 8. członek to trzeci z braci, to by miało sens, bo zobaczcie, ile scen z Jungkookiem i Sugą jest w teledyskach i w short filmach. Przypadek? Po raz kolejny nie sądzę. Kolejny etap? You never walk alone. Prawda, bo nigdy nie jesteśmy sami, bo jest ktoś jeszcze. Jest ten 8. członek i nawet widać to na zdjęciu na przystanku, gdzie właśnie koło Jina jest miejsce na jeszcze jedną osobę. Jest to Jin, czyli osoba, która miała kontakt z 8. członkiem. Mamy dwie możliwości, a w sumie mamy nawet 3 możliwości. Po pierwsze, możemy uznać, że 8. członek to jest jeden z tych raperów, którzy mieli zadebiutować z BTS, ale zrezygnowali. Po drugie, możemy wierzyć, że 8. członek jeszcze zadebiutuje, a po trzecie możemy uznać, że 8. członek nie żyje. Ale dlaczego nie żyje? Jak zginął? Czy V go zabił? Istnieją teorie, że osoba, którą widzimy na portrecie narysowanym przez Jungkooka to V. Ta osoba wygląda jak V, a wszyscy dobrze wiemy, co się stało w teledysku do I Need You. Być może jest to brat V, a jak wiemy, V prawdopodobnie go zabił. A może wszystkie odniesienia do Nevermind Nirvany, do scen w wodzie V, do topienia się w wannie, do skakania do wody. Być może właśnie 8. członek nie wytrzymał presji przed debiutem, popełni samobójstwo, stąd też częste odniesienia zarówno do samobójstwa, jak i do narkotyków. Być może po prostu stracił kontrolę. A może po prostu BTS miało być, jest i będzie 7-osobowym zespołem, który tworzy muzykę, teksty i teledyski z ogromnym przesłaniem. Mam nadzieję, że oglądaliście ten filmik z przymrużeniem oka i odpowiednią dawką poczucia humoru, bo ja was ostrzegałam. I to wszystko, co tutaj było zamieszczone, tak naprawdę nie jest prawdziwą teorią, znaczy w sumie jest, bo istnieje dużo teorii o 8. członku i faktem jest, że BTS miało mieć Supreme Boya w swoim składzie, ale do tego nie doszło, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich teorii, troszeczkę może absurdalnych, dajcie mi znać w komentarzach. Do zobaczenia.